Siemanko. Paweł, przywitaj się. Siemanko. Mama będzie oglądała, a ty się nie witasz w ogóle. Paweł, zachowuj. Zachowuj się, Paweł. Byle jak, ale się zachowuj. Jesteśmy właśnie w Batumi. Tak, patrzcie. To, a zaraz przed wami budynki, które wyglądają jak w Dubaju. Ciekawe miasto bardzo. Tak, ten kontrast jest taki zaskakujący. W zasadzie Bardzo. ja sobie bardziej tak wyobrażałam Gruzję, aniżeli tak. Nie wiem, No, to zaraz tam dojdziemy, spokojnie. Zaraz tam dojdziemy, ale tutaj właśnie z tyłu te blokowiska, no to wyglądają tak, jak wiele osób mogłoby sobie wyobrażać, że to wygląda. Ale trzeba przyznać szczerze, że Batumi jest bardzo nowoczesnym miastem. Szczególnie jak się wieczorem jedzie i widzicie, jak te wszystkie wieżowce tutaj, te hotele świecą. Tak, no to trochę mamy Chiny w Gruzji. Mamy Chiny w Gruzji, tak. To, co widzieliśmy w Chinach właśnie, jak te wszystkie wieżowce tak świeciły, takie te miasta przyszłości i tak dalej, jak to wygląda, to tutaj już zaczyna tak wyglądać, a za kolejne 5-10 lat to dokładnie już tak będzie wszędzie. Batumi jest drugim największym miastem w Gruzji. Wczoraj usłyszeliśmy, że w sumie 3 różne opcje usłyszeliśmy, ale wybierając tą najbardziej prawdopodobną, to żyje tu coś około 220 000 ludzi. W ogóle w całej Gruzji mało żyje, szczerze powiedziawszy. Wczoraj też tak sobie szacowaliśmy, ile tu może mieszkać, no ale skoro w drugim największym mieszka 220, w trzecim, czyli w Kutaisi, żyje 130, no to nie może mieszkać dużo. No i wyszło na to, Paweł, ile wyszło? 3 miliony ludzi? 3,7 miliona ludzi w Gruzji. No a ile jeszcze poza, to poza wiecie, granicami. na pewno bardzo, bardzo dużo, a jeszcze pewnie jeszcze więcej wyjedzie, jak wejdą do Unii Europejskiej już niedługo. Bo na przykład jak byliśmy w Armenii, no to widzicie, tam w samej Armenii 3 miliony ludzi, a poza Armenią 6. No to jest ciekawe, co? Że więcej społeczeństwa żyje poza granicami no tak, niż... No, ale na pewno wiedzą. Ze względu pewnie na biedę. Mariot ciekawie wygląda. Tutaj Sheraton. Ale ten Sheraton przy tych innych to tak słabiutko wygląda. Widać, że taki stary już trochę ten Sheraton. Tutaj jest pięknie, tutaj ta aleja. No ta aleja jest cudowna, same palmy. Z jednej strony stare budynki, a z drugiej nowoczesne. Tak jak ten straganik przy drodze. Mocne uliczki miasta. Też ładnie wyglądają. No. Dawaj. Przyszliśmy sobie teraz zobaczyć plac europejski, który też jest tu taką fajną atrakcją, żeby zobaczyć. Takie stoiska to ja szanuję. Ja chcę borówki. A ty? Hello. Hello. Tutaj możecie zobaczyć, nie dość, że stoi goły gostek na górze, to po pierwsze primo, ale po drugie to jest zegar, który jest dość wyjątkowy podobno. Zaraz wam go pokażę, tylko bliżej dojdę. Dobra, gołego gostka też macie. A to jest zegar astronomiczny. O to chodzi. Popatrzcie, jaki to jest ciekawy budynek. Możecie zobaczyć teatr, a teraz właśnie wybieramy się do jednej z rzeźb czy pomników, które bardzo chciałem kiedyś zobaczyć. Nawet szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że to jest tutaj. Całkiem przypadkiem, jak szukałem informacji o tym, co zobaczyć
w Batumi, to znalazłem. Jest to statua Ali i Nino, ruchoma miłość. Oj, właśnie przeczytałem, że to wieczorem codziennie ta statua zaczyna się ruszać. Także chyba będzie trzeba tu przyjść jeszcze raz wieczorem. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy tam pod tą statuę, statuę miłości, to pokażemy wam wieżę alfabetu. Też coś ciekawego. Nie wiem, czy wiecie, ale gruziński alfabet jest jednym takim najbardziej unikatowych na świecie. Czytaj, trudnym. Zaraz wam pokażę. Wieża ma 130 metrów ogólnie i dookoła po prostu jest alfabet. Tak wygląda ta wieża. W ogóle jeszcze niezły wieżowiec. Tutaj możecie zobaczyć do góry, dookoła literki alfabetu gruzińskiego. I na samym końcu kula. Czy zastanawialiście się kiedyś, żeby przyjechać do Gruzji na wakacje albo na krótkiego city breaka? Powiem wam tak, sky.pl, czyli internetowe biuro podróży, może wam to bardzo ułatwić. A teraz powiem wam, w jaki sposób. Jedną z zalet na pewno jest to, że rezerwując hotel razem z samolotem, bardzo wam to ułatwi i obniży cenę. Sky.pl mają gotowe pakiety dla zapracowanych ludzi, ale także dla podróżników. Fajne jest to, że możecie tam sobie sami ustalić długość pobytu, czyli jeśli chcecie zostać 10 dni, możecie kupić coś na 10 dni, 12. Bardzo elastyczne pakiety dla każdego, także myślę, że to jest bardzo fajne. Oszczędzanie czasu, wygodne filtrowanie, sam wybierasz godzinę przylotu, wyżywienie, hotel, lokalizację. No po prostu niesamowite. Myślę, że bardzo dużo mają plusów, także jeśli chcecie odwiedzić Gruzję, jeśli chcecie odwiedzić Batumi lub inne miejsce, serdecznie zapraszam na sky.pl. Zarezerwujcie swoje wymarzone wakacje albo po prostu krótkiego city breaka. Dobra, teraz wyjdziemy na plażę. Pokażę wam jedną rzecz, która mi nie pasuje tutaj w tej plaży. No i chyba każdy, kto był, to może to potwierdzić, że to jest słabe. Niektórzy może lubią, no. Jak ktoś nie lubi piasku, no to może lubi. To są kamienie. Niestety, ale nie znajdziecie tutaj plaży z piaskiem. Przynajmniej tam tak czytałem, że nie ma nigdzie. I z tego co widzę, jak już trochę przeszliśmy, no to nie ma po prostu. Tutaj są beach bary, różne obok siebie, całkiem fajnie. No ale tak, bez leżaka ciężko, no bo na takich kamieniach wyleżeć bardzo, bardzo słabo. No i to jest myślę, że największy minus właśnie Batumi, że nie ma tutaj piasku na plaży, tylko są kamienie. To jest duży minus, co? Tu już się staliłam. Tak. Mówiłem kupić typowo wakacyjny kurort. Bardzo dużo widać całych rodzin po prostu, jak maszerują z ręcznikami na plażę, z jakimiś dmuchańcami dzieciaki. Dodatkowo młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają też tu mocno poimprezować, albo nie mocno, ale poimprezować. No ludzie w każdym wieku po prostu tutaj przyjeżdżają, a też bardzo dużo ludzi kupuje sobie po prostu też nieruchomości, żeby mieć coś w Gruzji. Gruzja już niedługo wejdzie do Unii Europejskiej. Czy to jest plusem, czy minusem, to sami sobie na to odpowiedzcie. No. To wam też pokażę. Lawaza. Kocham tą kawę. Co kawałek ma takie domki. Sprzedają kawkę. Ale samo w sobie jak to fajnie wygląda. Takie coś i już myślę, że to przyciąga turystów, żeby kupili sobie tu kawę. No bo po pierwsze lawaza jest pyszna, a po drugie, że to jest coś wyjątkowego. Thank you. Thank you. Macie tu rowerki różne do wzięcia, hulajnogi. Thank you so much. No tutaj się już zaczęło typowo wciskanie wszystkiego. Dużo pamiątek. Kółko, ale kółko fajnie było pewnie wieczorem sobie zrobić. Pomnik miłości. I po prostu te dwie figury się schodzą razem i zaraz rozchodzą. O, już teraz bardziej widać.
Jak się łączą w całość, tam się pocałowały na górze i teraz będą jedną całością. Tak jak my. Dokładnie tak jak my. Czekaj jeszcze raz. Dokładnie. To takie romantyczne. Właśnie, wpadliśmy teraz na pomysł, żeby sobie po prostu później wziąć rejs jakiś. Bardzo dużo łódek tu pływa. Także będzie trzeba chyba sobie to zrobić. Zawsze coś fajnego, dodatkowego można zobaczyć ze strony morza. Podoba mi się tutaj. Jak ktoś się wybiera na wakacje, to myślę, że to jest naprawdę fajne miejsce. I tanie, to trzeba powiedzieć. Bo Gruzja nadal jest tania. Jak wejdzie do Unii Europejskiej, może się to zmienić, ale jeszcze jest tania. Popatrzcie, tutaj macie polskie łódki, którymi można się też tak przepłynąć. No, takie pirackie było spoko w miarę też. No zobaczymy jeszcze. No a tutaj macie drugą stronę, na przykład Batumi. Z blachy. Ale to jest blacha, chyba to jest po prostu budynek blachą obłożony. Nie wiem jaki to zamiar miało w ogóle. Kto to... Aha, czekaj. Nie, no to są normalnie ściany chyba z blachy falistej. No i przyszliśmy na Piazza Square. Jak to mi się spod nóg kleje. No tutaj to musi naprawdę być super wieczorem. To jest jakaś ta mozaika. Twierdzą, że to niby jest jedna z największych marmurowych posadzek w Europie, ale wcale nie jest duża. Przy tym, co widzieliśmy w tej cerkwi, jak tam było 7000 metrów mozaiki ułożonej w kościele, w kościele, w Sankt Petersburgu, to mi się wydaje, jak to by było jakieś, nie wiem, parę metrów. Niemożliwe, że to jest jedna z największych. 106 metrów kwadratowych. 106 metrów? No i teraz idziemy sobie skorzystać z atrakcji Cable Car. Tam możecie zobaczyć, jak sobie jedzie. No to tak, sama kolejka 32 gale, czy jakieś 40 zł, tak plus minus mówię od razu, bo mówię. A my wzięliśmy jeszcze sobie z takim Digital Space Museum. Fajna atrakcja. Ale chodź. Ale ma zakwasy takie, że ledwo po schodach wchodzi. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja lubię takie atrakcje, wiem, że to jest takie trochę... Ja też lubię. Można miasto z góry zobaczyć, ale wiesz, co mi się chyba najbardziej podobało? No. Pamiętasz, jak jechaliśmy w Boliwii chyba w nocy? Wiesz, ja o tym samym myślałam, Boliwia była super. Tak, pięknie wygląda, jak wszystko takie światło świeciło. Tak, tak, i tam masz chyba na 2 razy w ogóle, no nie? Super to było. No. A tak naprawdę tam to było po prostu jak tramwaj, tylko taka cena. Tak, tak. To było super, bo to było dla ludzi, którzy dojeżdżali na wyższe partie w Boliwii, no. Patrzcie, jak wygląda. I weź nie usiądź. Miło, co ładnie, że było. Balans. No, Paweł by tu nie miał lekko. People sure think they know what seems best. Too tired to argue, let's give it a rest. Can't pay no mind to what I just said. This is a safe place to lightly tread between your arms. No jest to na górze i tutaj jest tylko restauracja, jakieś sklepiki i punkt widokowy, ale gdzie tam się schodzi na dół? Tam było takie serduszko przecież. Chyba coś źle poszliśmy. No i tak, zejdziecie sobie piętro niżej i macie tutaj punkcik widokowy z różnymi bajerkami. Zaraz wam pokażę, jak ładnie się jest, piękna przejrzystość. Ładnie miasto będzie widać. No, popatrzcie. Tutaj punkcik widokowy. Czekaj, chodź tam na barierki. No i przed wami Batumi.
Vincent van Gogh. Impresjonista. Jest. Patrzcie tu, Frida Kahlo. Ona mi tak przypomina moją Ale. Szczególnie po brwiach. I po wąsie. Same? Same. A to mi przypomina Pawła. Tak, a ciekawe jest to, że Vincent van Gogh tylko jeden obraz sprzedał ze swojego życia. Wszystkie inne obrazy dopiero nabrały wartości już po jego śmierci. Tak. Dobra, powiedz to z tą prostytutką. A że ogólnie Vincent van Gogh był chory psychicznie. I tą gwiazdistą noc namalował, przebywając w szpitalu psychiatrycznym i po kłótni ze swoim przyjacielem Gauguinem, czyli też bardzo popularnym malarzem, odciął sobie ucho i podarował je pracownicy domu publicznego, żeby to ładnie powiedzieć. Aha. Miło z jego strony. Oj, mam laga mózgu mam. Ale kozackie. Tak, gdzie te lustra są? Trzeba uważać. Właśnie ja mówię, laga mózgu. Teraz będzie nazwane. Trzeba uważać, jak się chodzi, bo mózg wariuje, to straszne. A to nagle cyk, lustro. O, no nie, dalej. Już wariował. Ciekawa sprawa, naprawdę. Chodźmy. Dalej. Ale halucynogenne. No. Nie zobaczymy tego. No. O nie. Siedzimy na... Ciekawa sprawa. Patrzcie, tutaj widać taki lekki slamsik. Chyba, że to normalne, nie wiem. No, my zjeżdżamy już na dół, wycieczka bardzo fajna. Bierzemy hulajnogi, jedziemy do chaty, a później bierzemy chłopaków i na łódkę. No i bierzemy hulajnogi i ruszamy w stronę chaty. Po chłopaków i później rejs. Ale poszli z przytulaskiem. Dobra, bierzemy piracką łajbę. Patrzcie, Gdańsk, Jack Sparrow. Jest kapitan, startujemy zaraz. Kapitan tu już życie zjadł na tym. Siadamy tu? Siadajcie od razu, póki wolne. Ale to jest mocne, ale tym pojeździł. Ciekawe, ile wydanie się kosztuje.
wygląda wybrzeże. Dużo się buduje. Parę już jest fajnych budynków, no najbardziej rozbudowana tamta część. Fajnie, fajnie, ma potencjał duży to miasto. I fajny wakacyjny kurort. 10 koła. Nie, 26 koła. Nie, 3%, aha, to tyle. To tyle. Moi drodzy, kasynko. Tutaj ten rejon Paweł stał się milionerem właśnie, nie? w snach. Snach. Drugi też w snach. Batumi jest uznawane za Las Vegas Kaukazu. Ogólnie jest tu wsadzone miliardy. Jest tak rozrośnięte, takie wieżowce, tak No. naprawdę I to robi cały robotę. czas idzie do przodu. Do Ale góry. Do góry, Do do góry góry to właśnie, idzie to cały idzie do czas. góry. Bo tutaj właśnie ludzie wolą w wieżowcach pięknych mieszkać niż w jakichś domach, ale no wszędzie dookoła coś się dzieje. No. Zaraz zobaczycie promenadę, robi Tak. szał naprawdę. Pójdziemy, pokażemy wam. No i tutaj dyskoteka, no i kasyno, tak jak mówiłem, no co kawałek po prostu. Ludzie tam tyle kasy przegrywali. Nigdy tego nie zrozumiem, szczerze powiedziawszy. Ale żeby się Ale pobawić, spoko. no, 5 dyszek, stówkę przegrać dla zabawy to spoko, ale niektórzy niestety są uzależnieni i przegrywają życie. To jest najsmutniejsze. I w ogóle jesteśmy na ulicy, A na alei na Alei Marii i Lecha Kaczyńskiego. I tu Dokładnie idziemy pod tak. jego pomnik. Idziemy pod jego pomnik, bo tak jak wam mówiłem, on jest tutaj naprawdę bohaterem narodowym i każdy ze starszego pokolenia wam tutaj powie, jak bardzo go tutaj szanują. No i tak, moi drodzy, jesteśmy tutaj na placu imienia Lecha Kaczyńskiego. Marii Lecha Kaczyńskiego, przepraszam, no ale sam Lech Kaczyński ma tutaj pomnik. Dlaczego? Nie każdy może oglądał pierwszy odcinek. Także teraz szybko powiem wam, dlaczego Lech Kaczyński jest bohaterem narodowym w Gruzji. Słuchajcie. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. Jesteśmy tutaj przywódcy 5 państw: Polski, Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj to Rosja. Lech Kaczyński w 2008 roku, w kluczowym momencie rosyjskiej agresji na Gruzję, zorganizował wizytę przywódców Europy Środkowo-Wschodniej w Tbilisi, okazując solidarność z narodem gruzińskim. Jego historyczne przemówienie, w którym ostrzegał przed imperialnymi ambicjami Rosji, uznano za prorocze i umocniło pozycję Gruzji na arenie międzynarodowej. Gruzini cenią go za odwagę i wsparcie w walce o ich suwerenność, czego symbolem jest Order Narodowego Bohatera Gruzji, którym został odznaczony. Do dziś jego imię noszą ulice i pomniki w Gruzji, a wdzięczność za jego działania pozostaje żywa. Tutaj też możecie zobaczyć, notatkę po polsku jest zrobiona, ale najważniejsze jest to, że podczas inwazji militarnej na ten kraj przemawiał do zgromadzonych parlamentu, wyrażając poparcie dla Gruzji. On wtedy tutaj przyjechał, no i tak naprawdę zatrzymało się to wszystko. Było to 12 sierpnia 2008 roku, no i później w 2010 w Smoleńsku ginął. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Wyróżniony tytułem Narodowego Bohatera Gruzji. Patrzcie, jaka furmanka. Niezły kozak. Tu następne. Tu niezłe klasyki stoją na tym parkingu. Obok Mustang. Zdecydowanie bardziej bym to wolał. Dajcie znać, kto z was lubi takie samochody.
Mam kolejne kasynko. Tutaj teraz im dalej będziemy, tym ładniej będzie wyglądało. Coraz więcej takich oświetlonych, fajnie wieżowców będzie. No i ta promenada tutaj naprawdę świetna jest. Tak jak wam mówiłem, uważam, że jedynym minusem tego miasta jest to, że nie ma piasku na plaży, ale i tak wiem, że niektórzy z tego wyciągają plusy, bo nie lubią piasku na przykład, mają leżaczki darmowe, także niektóre pewnie to pasuje. 3 budynki, akurat ten trochę zasłania, ale ogólnie 3 wszystkie wyglądają jak ten. Tam te świetnie świecą. Strasznie mi się to kojarzy z tym, co w Chinach było. No i jest 23 prawie. A ludzi wszędzie pełno. Niezła restauracja z imprezą nad samym jeziorkiem. Nieźle to mają. Nie no, robi wrażenie. To miasto naprawdę robi wrażenie. A pomyśl, jakbyśmy wcześniej w Chinach nie widzieli tego, co to dopiero tu było. Jak ktoś takiego czegoś wcześniej nie widział, to naprawdę na nim zrobi podwójne. Wracamy z kasyna. Miał być Rolls Royce, ale jest hulajnoga we dwóch. Przyszliśmy na taką siłkę, która jest przy plaży. 7 powódka, 8 już ćwiczymy. Tak zaczynamy nasz dzień. Ale nabity, ty, jak pociąg. Co ty? My już wyjeżdżamy z Batumi, było naprawdę fajnie. Kolejny punkt, skalne miasto, a jeszcze kolejny Tbilisi. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Podróżowego Rolnika, to zapraszam do subskrypcji. Pozdro!